cały i zdrowy. Zapewne zastanawiacie się, czy nie bałam się tak zostawiać Volvo tutaj na parkingu na kilka dni. Bałam się, powiem wam szczerze, że się bałam, dlatego przyjechałam tutaj na noc, żeby sprawdzić, czy jest bezpieczny i co tutaj się dzieje. Więc no, już na etapie wystawiania faktury widziałam, że w tym pomieszczeniu monitoring działa. Brama też była zamknięta przez noc. No i poza tym było cicho, spokojnie, więc wciąż tak naprawdę to podjęłam decyzję na podstawie intuicji. W tylu latach właśnie tak podejmuję decyzję, bo też de facto jak inaczej stwierdzić, czy parking jest bezpieczny, czy nie, na podstawie jednej nocy będąc w obcym miejscu. I to jest jeszcze miejscu kojarzonym z mafią. A wiecie co, weszłam do Volvusia i pachnie nowością. Znacie ten zapach nowości? Dosłownie tak pachnie. Patrzcie, czy to od właściciela, czy od szefa tego parkingu? Dostałam lawę. Powiedzieli mi, że absolutnie z żadnymi agencjami, firmami nie jeździć na wycieczki na Etnę, tylko następnym razem powiedzieć i on powie co, gdzie i jak jechać i jest blisko i samemu jest lepiej. Widzicie, takie kontakty, jak się nawiążę, no to później właśnie już jak następnym razem przyjadę na Sycylię, to będę miała wszystko załatwione. Ale to widzicie, trzeba dopiero przetrzeć szlaki, zrobić znajomości. Pięknie, bardzo zapomniałam. To tak odnośnie akumulatorów, bo ludzie często mnie pytają, że Iwona, twoje Volvo to jeszcze trochę będzie miało rok i jak akumulatory, czy się nie boisz, że jak zostawiasz auto na kilka dni, to ci nie odpali? Absolutnie nie. Ja wiem, że w poprzednich wersjach Volvo było tak, że rzeczywiście te akumulatory się zmieniało. Nowe Volvo już absolutnie nie ma takiego przypadku. Także ja jeszcze nigdy nie doprowadziłam do swoich akumulatorów do takiego stanu, że lodówka świeciła się na czerwono. Nie martwię się o to. Czasami przecież jak zostawiam Volvo na tydzień nawet na bazie na Piomarze, przejeżdżam i odpalam. Tak samo jak teraz, nie? Tak samo by było zgaszone i zostawione na krótką pauzę, więc absolutnie akumulatory świetnie sobie radzą. Dobra, mamy 14 km do adresu, ale mam 2 godziny zapasu, więc stwierdziłam, że zatrzymam się. Woda mi się skończyła, kurczę, nie zauważyłam, że mi się woda skończyła, więc kupię sobie na stacji tutaj wodę. Powiem wam, że czasami mam tak, że dociera do mnie, co ja robię. Czasami dopada mnie tak gigantyczny stres, jak sobie pomyślę, że jestem teraz już na samym końcu Europy, bo docieramy do końca Sycylii i po prostu dopada mnie to, jak sobie uświadamiam, co ja robię, jak sobie uświadamiam, że jadę własną ciężarówką na koniec Europy, jestem na wyspie znanej z mafii wciąż, niby już jest zakończona, ale podobno tylko zmieniła swoją postać i ubrania, więc jak ja sobie uświadamiam, że mam swoje auto i dopada mnie wtedy, że przez ostatnie kilka dni nie pracowałam i sobie myślę, Jezu, przez ostatnie 5 dni moje auto nie zarabiało, ale muszę je spłacać. I pomimo tego, że ta moja sytuacja finansowa absolutnie nie jest zła, bo jak zamawiałam auto, zrobiłam wpłatę dużą. Na koniec roku ostatniego zebrałam wszystkie pieniądze, które mi się udało zarobić i, że tak powiem, ich nie rozwaliłam, tylko po prostu ile mi się udało zaoszczędzić, to sobie wpłaciłam i sobie obniżyłam ratę. Więc generalnie nie mam się czym stresować. I Alex dba o to, żeby te ładunki były w dobrych cenach, więc nie mam się czym stresować, ale czasami mnie taki straszny stres dopada, że stwierdziłam, że lepiej się zatrzymam i się przewietrzę i się napiję wody, bo to jest aż niebezpieczne w takim stresie. Kupiłam jedną zgrzewkę, jak zobaczyli, że siedzę w ciężarówce, to mi przynieśli drugą, bo powiedzieli, że nie wiedzieli, że jestem kierowcą i że skoro jestem kierowcą, to za droga jest ta woda i oni dali drugą. W ogóle jak tam sobie stałam, tą kawę piłam, to powiem wam, że tak się wszyscy patrzyli na mnie strasznie. Było widać, że rzadko widują tutaj blondynki, wszyscy tak się strasznie patrzyli. Nawet się z tym nie kryli, że się patrzyli. No, widzieli po prostu pierwszy raz takiego człowieka.
Jesteśmy. Albo tu, albo tam. Wprowadziłam wszystkie punkty trasy i tak to wygląda. Niesamowite, co? Popatrzcie. Jesteśmy aż tutaj. Sycylia. Tu jest Catania, już sobie zapisałam parking do ulubionych. Tu jest prom. Tutaj na wysokości Neapolu mamy drugi załadunek. Tu będziemy ładować makaron. I wtedy już lecimy przez Rzym. Czy Rzym mijamy? No mijamy. Troszeczkę bardziej niż nie będziemy zjeżdżać tutaj na ring Rzymu, tylko przelecimy sobie tak. I na Austrię. To jest kawałeczek Austrii. I na Monachium. Całe Niemcy na Berlin. On sobie widzi promem. A może czasami promem popłyniemy, bo możemy jechać tak, albo tędy, albo promem tutaj. To akurat z Rostoku. Bo tak czy tak tutaj trzeba most zapłacić, nie? No zobaczymy, ile prom kosztuje. W każdym razie razem, bez promu, znaczy z tym promem z najkrótszą trasą jest to 1800. Jeżeli weźmiemy to dookoła, to będzie ponad 3000. No i załadowane. Załadowane, dokumenty odebrane. 11 palet, 4,5 tony. Idealnie. Patrzcie, że nic nie mówiłam i sam przyszedł do nas człowiek. To... O, fajnie ta czapka wygląda, co? Które widzicie obsługiwał poleciak. Dobra, mamy to. Tam z tyłu też osobówka po skosie, więc myślę, że takiego, wiecie, wywinąć się. Dołamać przyczepę. Dlatego zawsze jest dobrze sobie zostawić z przodu trochę miejsca właśnie, tak trzeba będzie wkleić którąś stroną, to żeby można było sobie do przodu podjechać, podprostować albo już w ogóle ustawić to cofanie taką trzeba. Jest też krzywo podniosłam Wolwina całkiem na poduszkę, żeby mi się gdzieś tutaj nie pohaczyła. Oni tam oczywiście mają gdzieś. Ktoś tam cofa bokiem i przejadą. Grazie mille! Ciao! Grazie! No i do przodu. Pani to są naprawdę bardzo przyjaźni. Piękne widoki, co? Dawniej jak zaczynałam jeździć, to lubiłam sobie sprawdzać, jak daleko jestem od domu i sobie, wiecie, jak jeździłam do Hiszpanii, to tylko za każdym razem tylko sprawdzałam, kiedy będę najdalej od domu i zobaczmy, czy teraz jestem najdalej od domu ever. 15 dni tylko? Patrzcie, jaką nawigacja mi pokazała trasę pieszą. 15 dni pieszo. 15 dni pieszo. 2500 tylko kilometrów? To popatrzcie, tylko 2600 do domu. Wiecie co? Jestem trochę zestresowana tym, co będzie na bramkach wyjazdowych z tej autostrady. Jak jechałam w pierwszą stronę, to urządzenie moje do poboru opłat świeciło na zielono, a że jechałam pod słońce, tak wyjeżdżałam z bramki, oczywiście pojechałam na tego telepasa. Tam na telepasie jest 30, więc jechałam 30 na godzinę. I jak przejeżdżałam, to mi się wydawało mi się, że mignęło mi światło na czerwono. Szlabanów nie było, no więc nie miało się co otworzyć. No i urządzenie nie piknęło jak zwykle, więc już mi to dało do zastanawiania się.
Więc napisałam do Eurowagu właśnie, czy to urządzenie działa też na Sycylii. I się okazało, że ta autostrada jest wyłączona. Ta autostrada jest wyłączona i urządzenie na tej konkretnej autostradzie nie działa. No i to będzie ciekawe. Wiecie, odcinek jest krótki, no ale przyjechałam bez uiszczenia opłaty. No i co to będzie, to zobaczymy, czy wyślą jakiś mandat, czy wyślą tylko rachunek do opłacenia. Na pewno mnie ta opłata nie ominie, boję się tylko, że mi jakiś procent do tego urośnie, ale nic, to zobaczymy. No i dobra, mamy bramę, zobaczymy. Najlepiej właśnie, żeby mnie od razu jakoś czytali w systemie za tamten przejazd i od razu, żeby mnie skasowali, to by było najlepsze. Nie ma człowieka. 10 euro. No, ja nie mogę co mi dali. Płyniemy właśnie tam, Reggio di Calabria to było, nie? No dobra, jedziemy za tymi ciężarówkami. O, dobrze się składa. No dobrze, nie? Tak dobrze, bo tutaj sobie zjechałam wtedy źle. Tu zawracałam tam za chwilkę. Widzicie, tutaj z Messiny są jakby dwa zejścia na prom i ja sobie dobrze zaznaczyłam nawigacji, bo ten drugi prom jest troszeczkę dalej, w tym samym mieście, ale dalej. Bilet już mamy, patrzcie na tą dziurę, widzicie tą dziurę? Nie wiem, czy dobrze przejechałam. Tu pewnie trzeba pokazać bilet. No, grazie. Tam czy tam? No to... Kurde. No i dobra, na problem. Powiem wam szczerze, że mam kolejny raz miałam problem ze zrozumieniem kierunków, jakie dają Włosi. Oni pokazują na lewo, a chodzi mi o środek. Więc pytam się, czy na lewo, czy na środek, on pokazuje na lewo. No ja skręcam na lewo, ten macha ręką. Dlaczego ja na niego jadę? Ja nie wiem, jak pokazujesz ręką tu, to znaczy, że tu, nie? A jak tu, no to tu. A nie, że jak tu, to tu. Jeden pokazuje chodź, a ten stój, no. Ale tamten pokazywał chodź. Niby patrzą, jak zjeżdżam, ale... Wiecie co? Dojechaliśmy
Villa San Giovanni, a nie tam, gdzie startowaliśmy. Dziwne, nie? Tu, gdzie zawracałam. Jeśli mam być szczera, to nie mam pojęcia, jak to zrobiliśmy. Przecież na znakach było to Reggio Calabari, czy coś tam, nie? W każdym razie nie ta Villa San Giovanni. Znaczy teraz mamy tylko jeszcze bliżej, więc dobrze, że tutaj przypłynęliśmy. No ale widać, że na tym bilecie można płynąć do 2 portów. Nie wiem, jest to zagadka dla mnie nierozwiązana, ale dzięki temu jesteśmy jeszcze bliżej celu. Co prawda tylko 13 km, ale zawsze to coś. A zauważyliście, że oni tak cały czas wszystkim ciężarówkom kazali podjeżdżać i podjeżdżać. Tak wszyscy byliśmy w kupie dosłownie do tego leja wyjazdowego. A wszystko dlatego właśnie, że jednak ciężarówki są ciężkie, prawda? Każdy z nas jedzie praktycznie... No nie dobra, z Sycylii to może nie jadą załadowani. Aczkolwiek chłodnie, to myślę, że pełne pomarańczy, cytryn i już sezon się kończy, ale myślę, że chłodnie akurat były załadowane. Jakby wszystko zostało na tyle, wszystkie ciężarówki zostały tak na tyle, to by się ten prom tak podnosił i później to przełamanie byłoby dużo większe. No i wtedy się robią uszkodzenia przy zjazdach. Jest godzina 20, czarna noc. Szczerze powiedziawszy, jestem zmęczona po tym całym dniu, po tym czasie wolnym, ale mamy 500 równo do celu, 5,5 na 6 godzin jazdy. To nie przy samej autostradzie, więc no nie ma na co czekać. Pokazuje mi na drugą dojazd. Nie będziemy jechać tak do nocy raczej. Myślę, że wyjadę, no w sumie tak, bo mam 4 godziny wyjechane dzisiaj, więc myślę, że wyjadę jeszcze ze 4, max 4,5 no i będę gdzieś stawać, także no zobaczymy. Chyba że się będę kiepsko czuła, no to zjedziemy wcześniej. Czuję się, że mniej więcej już wiem, o co chodzi, nie? Bo w Sycylii to nigdy nie wiadomo. Gazujemy. Dzień drugi, oto gdzie dojechałam. Godzinę ujechałam, ale dochodzi godzina 10. O 10 mam trening, więc niestety tak to jest, dbać o siebie w trasie, że... Ale tak czy tak mi to nic nie zmienia, bo dzisiaj się ładuję i później już jadę na luzie, więc spoko. Zastanawiam się tylko, jak ja mam teraz zrobić miejsce na to, żeby zrobić ten trening. Wino jeszcze nie pochowane, torba, Jezu, tego stanęłam 15 minut wcześniej, bo nie tylko, że się muszę przebrać, ale przede wszystkim zrobić tutaj miejsce. Mam co robić. No dobra, miejsce trochę mam, ale coś wam pokażę. Patrzcie. O tak, to widać, bo inaczej to nie widać. Patrzcie, jak ja się spasłam. Już było dobrze, już miałam wklęsły, piękny, wyćwiczony brzuch. I pojechałam do Włoch. 1 tydzień we Włoszech i widzicie? Nie mogę wciągnąć brzucha. Coś tam niby jest, ale... Kurde, 1 tydzień we Włoszech. Ja nie wiem jak Włoszki, jak oni utrzymują figurę. Ja we Włoszech wyglądałabym jak stereotypowa Amerykanka. 200 kg od razu. Dobra, poćwiczone, przynosimy się na załadunek. Jak ja tą ceramikę dowiozę. Ale jedziemy na północ, a to jest dobry kierunek. No i chyba zajechałam na załadunek. Chyba, bo wiecie, adresu dokładnego nie mam, tylko mam taką w zasadzie zona, industria jakaś tam. Więc jestem teoretycznie tutaj na miejscu. Jak wpisuję nazwę firmy, to też mi wyskakuje inna nazwa, ale w Google chodzi na to, że to jest tu. Więc idę się zameldować. Widzę, że jest duża kolejka, więc nie będę się tam pchała na chama. Pójdę się zameldować i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Przyznajcie, że jest trochę jak w powieści Juliusza Werna. Na morzu, koleją. Jak to zrobić, żeby Volvi poleciał samolotem gdzieś? Nie, no Alex tego na pewno nie potrafi załatwić, żeby Volvi gdzieś poleciał samolotem. To już bez przesady. Dobra, zdjęcia porobione, teraz wam mogę opowiadać.
Co my tu robimy? Gdzie my jedziemy? Zatem jesteśmy na granicy, w skrócie obrazowo Brennero na północy Włoch, ale już po stronie austriackiej. Jesteśmy na terminalu kolejowym Rola i całą Austrię przejedziemy pociągiem. Po co? Czy jest to opłacalne? Zależy. Generalnie mi się akurat tym razem opłaca z tego względu, że do rozładunku ostatniego mam 18 godzin jazdy. Czyli to jest 2 razy po 9, a 9 jest dopuszczalne. 2 razy w tygodniu można przeciągnąć do 10. I mam całe Niemcy do przyjechania. Niemcy, kraj korków i Dania. I do Kopenhagi przyjechać w piątek. Co oznacza znaczne opóźnienia, więc generalnie przez Austrię jechałabym o tej porze, no myślę, że jakieś do 2 godzin. Pociąg też ma jechać do 2 godzin, więc po prostu chodzi mi tylko i wyłącznie o oszczędność czasu jazdy, będę walczyć o to, żeby dojechać w piątek i to rozładować. Załadować już pewnie nie dam rady, ale przynajmniej będę pusta stała. Zawsze to lepiej stać pusta. A bilet kosztuje 104 euro, jakby się ktoś zastanawiał, ale ten krótki pociąg tylko i wyłącznie przez Austrię, także wjeżdżamy zaraz na początku Austrii. Pierwszy parking na stacji benzynowej, zjeżdża się na stację benzynową. Tam można bez bookingu od razu od ręki kupić sobie bilet. Potrzeba tylko i wyłącznie środek płatniczy, czyli te główne karty paliwowe albo karta kredytowa, debetowa czy jakaś tam. Do tego jeszcze gotówka i do tego potrzeba pieczątka firmy lub ewentualnie CMR. Czyżby odpalali? Pociągi odjeżdżają co godzinę, więc można albo z bookingiem, myślę, że jak booking się robi, to się ma od razu, nie trzeba może tracić czasu, tak jak ja tutaj traciłam, albo idziecie na miejscu. Ja nie wiedziałam do końca, czy pojadę, czy nie pojadę, stwierdziłam. Będzie to zależeć głównie od tego, jak czasowo mi to wyjdzie. Jest godzina która? Nie mam zegarka, kurta, bo mi się liczycy zepsuli. Za 5:05 mój pociąg jest o 5:20. Na ich stronie internetowej jest napisane, że maksymalnie do 5 po trzeba się stawić tutaj na parking, żeby wjeżdżać na ten pociąg, który odjeżdża 20 po. Miałam 17,5 godziny jazdy do celu, teraz mam 16,5. Straciłam. Widoki owszem piękne, ale było za wcześnie, po prostu było za wcześnie. Szyby były brudne, więc ciężko było cokolwiek nagrać, więc myślę, że ta wczorajsza opcja z jazdą o zachodzie słońca była wręcz idealna. Niestety się nie powiodła. Generalnie czy polecam pociąg, czy nie? Raczej nie. Chyba że się ma dużo czasu, że jest wszystko naprawdę na luzie, no to tak, to fajnie, to jest atrakcja. A tak chciałam się kawy napić, tak myślałam, że sobie spokojnie wschód słońca obejrzę, ale popatrzcie, było mgliście, było wszystko nie tak! Doświadczenie fajne, dużo emocji u mnie spowodowało. Fajnie jest zrobić coś nowego, ale czy drugim razem to zrobię? Nie. Teraz już pany i panewki mamy 13:68, także gazujemy. W każdej trasie przychodzi taki moment, że trzeba zatankować. Padło na nas tym razem. I tak już dużo przyjechałam od ostatniego tankowania. Moje baki są gigantyczne, bo w zaokrągleniu mają pojemność 1500 litrów, ale i te 1500 litrów potrafiłam wyjechać, jadąc tam i z powrotem na Sycylię, także tankujemy. Ja tankuję zawsze kartą paliwową Eurovac.
Dla takich osób niewtajemniczonych w świecie transportu, my raczej nie używamy w trasie kart płatniczych, debetowych, kredytowych do tego, żeby kupować paliwo. Mamy specjalne karty paliwowe, które są ogromnym generalnie ułatwieniem dla prowadzenia firmy, bo dzięki temu, że płacę sobie wszystko taką kartą paliwową Eurovac, mam swoje konto klienta w systemie, gdzie wszystkie faktury zatankowania zbierają mi się i 2 razy w miesiącu je dostaję. Także 2 razy w miesiącu je muszę opłacić, ale wszystko mam na jednym koncie, na wszystko mam wgląd i generalnie jest dużo łatwiej wszystko ogarnąć, a poza tym też mam swoje urządzenie do poboru opłat na kraje Europy, większość krajów Europy, na Polskę, także w zasadzie wszystko mam w jednym miejscu, co jest gigantycznym ułatwieniem. Tak samo można sobie odzyskiwać podatek VAT przez Eurovac. No i Eurovac to oczywiście telematyka, faktoring, faktury i dużo innych, także idziemy tankować. Wiem, że nie wszyscy znają jeszcze Eurovac, ale to właśnie na tym polega moja praca, żebyście poznali tą firmę, poznali tą markę i jej troszeczkę może bardziej zaufali. Ja korzystam z Eurovac od samego początku. Wiem, że powinnam sobie załatwić jakąś inną kartę jeszcze paliwową, tak na wszelki wypadek, gdybym zgubiła tą, ale ta mi po prostu Eurovac tak świetnie służy, że wciąż jakoś nie mogę wyrobić innej. Co więcej, z każdym miesiącem mam do niej większe przekonanie. Już ostatnio do mnie dzwonił jeden kolega, który prowadzi transport, 30 ciężarówek i mówił, że korzysta właśnie z jednej z najbardziej znanych marek, jeżeli chodzi o karty paliwowe. Mówi, że ma tyle problemów, mają taki problem z obsługą, że chcą się przenieść i już są na etapie właśnie podpisywania umowy z Eurovagiem. Później akurat drugi kolega zadzwonił, 20 aut i też się przynoszą do Eurovagu, bo taki sam problem. Także ja wiem, że o tym, że są bardziej znane marki, jeżeli chodzi o karty paliwowe, ale być może przez to właśnie, że są bardziej znane i być może mają więcej klientów, ta obsługa i serwis klienta wychodzi na to, z tego co słyszę bezpośrednio od znajomych, w transporcie dużo niższy. Gdy wychodzą jakieś problemy, a przecież się zdarzają problemy, bo wszędzie jesteśmy ludźmi, no to wychodzi na to, że nie można się z nikim skontaktować. Ja w Eurovacu mam zawsze kontakt ze wszystkimi, więc spoko. Zatankowałam sobie 500 litrów na jedną stronę. W trakcie jazdy mi się to wszystko wyrówna. Teraz jeszcze AdBlue, bo mam tylko nieco świadkę, to będzie mało. AdBlue ma który numer? To będzie przy 6 pewnie też, tak? Wiecie co jest najgorsze? Jak brakuje AdBlue na trasie, jak się ma paliwo, zaczyna brakować AdBlue, bo chcąc kupić AdBlue w bańkach, która jest oczywiście dostępna na stacjach benzynowych, za byle bańkę płaci się 20 euro. 10-litrową, 20-25 euro, podczas gdy litr w dystrybutorze kosztuje euro 25, więc jest generalnie super drogo, gdyby kupować w bańce, ale bez tego auto nie pojedzie. Znaczy pojedzie 20 na godzinę, więc jeżeli się zastanawiacie, to nie, normalnie ciężarówki mają odkryte bardziej baki i mogą sobie normalnie włożyć ten pistolet całkiem do końca i po prostu leci normalnie ten blue. Ja mam zabudowę tak zrobioną, żeby mam włożone największe możliwe baki, przez to jest mały odstęp. No i przez to się tak muszę męczyć z tym kochanem. Dobra, starczy. 32 litry. Dlatego kupiłam sobie taki magnes, widzicie? Zewnętrzny, bo bez tego magnesu pistolet nie puści. A tak w ogóle popatrzcie. Tam był komputer. Ja oczywiście nie wiedziałam. No dobra, zatankowane, teraz mogę jechać dalej. Rozładować się, załadować się, wyjechać z Danii, bo Dania ma wiadomo bardzo drogie paliwo też. No i wtedy gdzieś się w Niemczech znowu zatankujemy i już do Polski. Do Polski, tak żeby nie zatankować się za dużo, bo później dopiero po świętach się będę tankować, bo też bez sensu, żeby paliwo stało. Wiecie co? A tu jest Dekra. A jak ja bym się tak skoczyła i zapytała, czy oni przypadkiem nie mają tych takich naklejek Umwelt. Pójdę się zapytać, wiecie, bo ostatnio miałam problem, bo jechałam przez jakieś miasteczko, gdzie trzeba było mieć tą zieloną naklejkę i w Skodzie mam tą naklejkę
na krzywej można dostać na przykład, a w Volvie widzicie nie mam. Chcę się zapytać, myślę, że powinnam sobie wyrobić bez problemu. A widzicie, można. Kilka euro to tylko kosztuje, ale widzicie, jak się nie ma, to nie można wjechać do niektórych stref. No i pięknie, mamy to. Popatrzcie, mamy certyfikat dekrowski, widzicie? Jest naklejka, widzicie? Umweltzone, czysta strefa. Mogę już wjeżdżać teraz, widzicie, do czystej strefy. Volvo ma też oczywiście certyfikat taki specjalny, że jest cichutkim autkiem. Wszystko dla Austrii, nie? Austria jest bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o przepisy eko i dźwięk i przyrodę, nie? Generalnie to tak trochę jak Kanada. Takie mam dla Was specjalne zaproszenie na bezpłatny webinar. Webinar organizowany przez Projekt 44, na którym możemy się spotkać już 20 kwietnia. Ale żebyśmy się spotkali, musicie się zarejestrować. Rejestracja oczywiście darmowa. Podczas webinaru wraz ze specjalistami z Projekt 44, Inelo i Transpet poruszymy kilka kluczowych tematów. Jakie kluczowe wymagania stawiają załadowcy przewoźnikom? To jest dobre, prawda? Cyfryzacja transportu. Jak Visibility pomaga mądrzej prowadzić swój biznes? To już jest trudniejsze. Co może zrobić firma transportowa, aby być bardziej atrakcyjną dla załadowców? I tutaj może porozmawiamy o tym też, jak zrobić, żeby to załadowcy byli bardziej atrakcyjni dla nas. Co Wy na to? I ostatnie, codzienność przewoźnika. Pakiet mobilności, brak kierowców, rosnące koszty prowadzenia działalności, napięta sytuacja na wschodniej granicy. Tematy, jak widzicie, bardzo ciekawe i jak najbardziej na czasie. Do zobaczenia 20 kwietnia na webinarze. Pierwsze, ta uwaga, niebezpieczne miejsce to było wysłane przez te ciężarówki zabezpieczające pobocze, a po drugie, widzieliście, było napisane Unfall, czyli wypadek, widać, że dawno już po wypadku, wszystko było usunięte i zapewne to była ciężarówka, która się położyła i zapewne to była ciężarówka, która miała wyciek paliwa lub być może jakiejś chemii, nie wiem co tutaj za wypadek był, ale zwróćcie uwagę, że były te kontenery, do których była wybierana ziemia. I właśnie no, w Niemczech tak jest właśnie, że jak, nie daj Boże mieć w Niemczech jakiś wyciek paliwa, oleju, czegokolwiek, bo no, tutaj służby Niemcy bardzo dbają o swoją ziemię i w razie wypadku to oni tę ziemię wybierają, nie wiem na ile głęboko, nie chcę się tutaj, wiecie, zgadywać, ale jak widzieliście, wybierali ziemię skażoną i ta utylizacja na pewno mega kosztuje, więc trzeba naprawdę bardzo uważać i myśleć, co się robi, żeby gdzieś nie położyć zestawu, a już nie daj Boże jakiś wyciek. Jak się już zatrzymałam, bo widzę, że przed nami korek, to kupię sobie od razu winietę. Wiecie co? Kupię sobie winietę na danie. Wiem, że to większość osób wie, ale ja wiem, że to doskonale, że to jest całe mnóstwo ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. Więc każdy kraj Unii Europejskiej ma swój system poboru opłat za przejazdy drogami, autostradami i tymi drogami podrzędnymi. Dania wciąż jeszcze funkcjonuje na eurowinietach. W całej grupie krajów, w których wciąż jeszcze się jeździ na winietach, to jest Luksemburg, Holandia, Szwecja i Dania. Dawniej była jeszcze Belgia, ale niestety Belgia wprowadziła już opłaty, wprowadziła swoje urządzenie, więc te autostrady od razu podrożały. Dawniej to było 8 euro za jeden dzień i nieważne ile kilometrów się przejechało, płaciło się 8 euro. W tej chwili jest to już 12 euro. Już nie wiem chyba, który rok drugi, albo może trzeci, albo pierwszy, no nie pamiętam. W każdym razie teraz dzień jazdy po Danii, czy po Holandii, czy po Luksemburgu, czy po Szwecji kosztuje dalej cały czas 12 euro. Więc to jest generalnie super tanio. To jest naprawdę bardzo tanio. Więc ja teraz sobie muszę wykupić winietę i teraz jak się wykupuje winietę, to się wpisuje tak, po pierwsze kraj rejestracji samochodu, Polska, numer rejestracyjny,
C, klasa 4,8 lub więcej, klasa emisji spaleń Euro 6 lub czystsze i od 8, przecież tu jest kalendarz, obowiązuje to, od razu kupię na kilka dni. Jest dzisiaj piątek, ja tylko jeszcze przez piątek będę się poruszać po drogach Danii, w sobotę i niedzielę muszę stać, bo wiadomo, że firma jest zamknięta, no i w poniedziałek pojadę na rozładunek i wyjadę z Danii, więc muszę kupić 4 dni, co by to było ile? 48 euro. Dobra, dzisiaj jest 8, czyli gdzie jest poniedziałek? Wychodzi do 11, tak? 8, 9, 10, 11, dobra. O, popatrzcie, jak kupuję na te szczegóły dotyczące taryfy. Widzicie? Jeden dzień 12 euro, a jeden tydzień 33 euro. Pokażę Wam. O właśnie, popatrzcie sobie. Tak już całkiem z ciekawości. Widzicie? Jeden dzień 12 euro kosztuje, tydzień kosztuje 33 euro, miesiąc 125, a rok 1250. Więc ja oczywiście używam karty paliwowej Eurovac. Zresztą do opłat drogowych w ogóle też używam Eurovac, bo mam, widzicie, to urządzenie tutaj, które w tej chwili jest wyłączone, bo nie potrzebuję. To urządzenie obsługuje opłaty w większości krajów Unii Europejskiej, więc ja tutaj mam praktycznie większość. Drugie urządzenie, które jest tak jakby na stałe wmontowane, podpięte pod spodem, to jest Ewa z Eurovac, tak samo, zresztą to widzicie też jest z Eurovac i na Ewie mam Polskę chyba tylko. W każdym razie ja wszystko załatwiam przez Eurovac. Wiecie, co jest najfajniejsze, że jak teraz tą eurowinietę opłacam sobie właśnie kartą paliwową Eurovac, to później wszystko mam dalej w systemie, także moja księgowa nie musi sobie brać osobno tej, tak jakby tego paragonu, faktury, rachunku za tą eurowinietę, tylko to wszystko będę miała w jednej fakturze, więc generalnie to jest dużo mniej pracy papierkowej i ułatwienie dla księgowości. Jedźmy w ten korek! Ale to są Niemcy. Było mi trochę dziwnie, że nie byłam na żadnym korku dzisiaj jeszcze. Popatrzcie na to po lewej, widzicie? Tak policja w Niemczech zatrzymuje autostradę, wyhamowuje. Oczywiście z różnych powodów może wyhamowywać. Z gabarytami często robiła tak, że jak mieliśmy jakąś tam wagę i wjeżdżaliśmy na most, to właśnie wyhamowywała ruch, żeby autostrada była pusta, jakby przejeżdżamy przez most. Tutaj bardzo mocno wieje, nie wiem, czy widzicie, jak kołyszę w ogóle obrazem. Słychać pewnie nie bardzo, ale no, jesteśmy teraz na takim wysokim moście. Tak mi się zdawało, że ciężarówki jedą bokiem. No przecież, kurczę. Widzicie czerwoną flagę z białym krzyżem po lewej? No i witamy w Danii. A właśnie, tak. Pamiętacie? Jaka to jest głupota, największa głupota. To jest zabawne, wiecie co? Bo Dania mi się kojarzy z gabarytami, a przecież ja się aż tak strasznie dużo tych gabarytów nie nawoziłam. Owszem, było kilka projektów, ale nie aż tak naprawdę dużo. A wydaje mi się, że pół życia jeździłam na Danię ze śmigłami. Kojarzę te stacje benzynowe, kojarzę, że właśnie tam granicę się robiło bokiem. Tylko ja zawsze myślałam, że tylko właśnie do gabarytów bokiem tak puszczają. A wiem, bo w sumie to nie wcale tak mało, bo przecież w Lemie się woziło. W Lemie jest fabryka Vestasa, stamtąd się dużo woziło. Później ta farma w okolicach Rodby, pod Kopenhagą. I się przecież tyle woziło śmigieł z Lauhammer do Esbjergu. Do Esbjergu. No i to była trasa hardkorowa. Tam to powiem Wam, że kurde, w związku z tym, że tutaj po Danii można było jechać w dzień, to powiem Wam, że tam był ogień. Na granicy tutaj się zajeżdżało, staliśmy godzinę na pauzę, wtedy przyjeżdżali po nas piloci duńscy, podejmowali, wtedy oni nas pilotowali. No i mamy pierwszy most. Robi wrażenie niby, ale ja wiem, jaki jest następny, więc myślę sobie, że lajtowo. Jak widzicie, wiatr wieje w idealnym kierunku. Było to widać po tym takim, nie wiem, jak to w ogóle się nazywa, ale po tym łapaczu wiatru. Na tym drugim, kolejnym moście, w przypadku
mocnych wiatrów nie wpuszczają tandemów, nie wpuszczają zestawów z naczepami z miękkimi bokami, ze względu bezpieczeństwa oczywiście. Ale dzisiaj właśnie cały czas, no 7 to jest autostrada naprawdę wiodąca prosto, pionowo z południa na północ. Cały czas miałam wiatr od lewej w bok, więc było wiadomo, że jak skręcę w prawo, to będzie mi tylko wiatr pomagać. Więc teraz może nawet spalanie mi spadnie, jak będę mieć wiatr w plecy. Dobrze, teraz odwrócę Waszą uwagę wspaniałym mostem. Jedziemy. Uwaga, na horyzoncie po lewej stronie nasz most. Za chwilkę będziemy na niego wjeżdżać. Popatrzcie, po prawej stronie wiatr prosto w plecy. Czyli jesteśmy super bezpieczni. Wolwi na pewno nie wpadniemy do wody. A po lewej stronie, jak widzicie, idą linie kolejowe. 2 linie, 2 tory. Właśnie do Danii po raz pierwszy w życiu odważyłam się wsiąść w auto i sama wziąć i pojechać. Pożyczyłam od rodziców auto i chciałam obadać, jaki jest tutaj rynek duński. Pomyślałam już wtedy o zakładaniu swojej własnej firmy transportowej, ale oczywiście nie ciężarówki, tylko myślałam wtedy o busach, więc pożyczyłam od rodziców samochód. Oczywiście, że mi nie chcieli pożyczyć, miałam wtedy 22 lata. To był Mercedes ML. Dałam gdzieś ogłoszenie w internecie, także znalazłam 3 osoby, chyba 3 pasażerów do Danii, którzy pokryli koszty paliwa, więc wyszłam na zero mniej więcej. No i na powrocie też i generalnie tutaj sobie jeździłam i pamiętam pierwszy raz ten most. Był cudowny, to był pierwszy taki most, który w życiu widziałam. Być może właśnie dlatego, ale dobra, teraz za niego zapłaćmy. A ze śmigłami tutaj prawą stroną lecieliśmy. Czy tu ktoś jest, czy tu? ...965 koron. Czyli total 965 koron duńskich. Na powrocie z ciekawości zabukuję sobie przejazd przez stronę sprzedającą promy. Powiedziałam, że jest taka opcja i z ciekawości sprawdzę, jaka jest różnica. No i weekend, proszę Państwa, zjechałam. Ten weekend będę spędzać akurat na firmie. Niestety nie mogę Wam podać adresu, bo kolega mi podał adres, że tutaj się dosyć często ładuje i mówi, że można stać bezpiecznie, jest dostęp do wszelkich sanitariatów, więc mam spokój, mam dużo pracy. Między innymi nad tym filmem. No zobaczymy. Teoretycznie jest tutaj gdzieś niedaleko stacja kolejowa. Może pojedziemy do centrum Kopenhagi. Pojedziemy? To wszystko jeszcze nic, ale słuchajcie, świat jest mały, a przyjaciół z drogi ma się wszędzie. Cześć, miło poznać. O, wszyscy wychodzą. Czekaj, to się nagrywa. Do widzenia. Dobranoc. Ciao. Wcale się nie szajaliśmy po Kopenhadze nocą z kolegami, po fachu, nie? Ale rozmawialiśmy tylko o pracy. Jak zawsze. Ale zimno. Ale fajnie, okazało się, że koledzy właśnie mają tutaj bazę. I to niedaleko właśnie, kurczę, miejsca, gdzie stoi Volvi. Gdybym wiedziała, że właśnie tam mają, no to bym w ogóle do nich pojechała. Ale następnym razem, także fajnie, kurczę, na drugim końcu świata. Więc zastanowimy się spotkać. I sobotę popolować. Chociaż tak troszeczkę, symbolicznie. Tak słodko.
No to pora spać. Dobranoc.